Najlepsza gitara do grania metalu. Nie no, musiałem zrobić bekę. Daleko mi do zdrajcy metalu. Witam Was serdecznie na Owu Dry Fan Studio, a w dzisiejszym materiale z cyklu Tego chcieliście przedstawiam Wam jedną z najbrzydszych gitar w ofercie marki Harley Benton, czyli WL20 z serii Rock. A więcej na ten temat powiem Wam po czołóweczce. Póki co, jak to się stawia? No, może tak. Póki co łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek i za czołóweczką właśnie zaczynamy prezentację tejże oto gitary, której naprawdę się nie spodziewałem, że kiedykolwiek się na tym kanale pojawi. No dobra, słuchajcie. Znacie mnie. Część osób mnie ogląda, to wie o co chodzi. Część może nie, no to pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Paweł Pawson, nagrywam Wam filmy i ja ogólnie gustuję w jaskrawych, jasnych, brokatowych gitarkach. Dlatego też no, ta gitara tutaj zupełnie nie pasuje. Chociaż powiem Wam szczerze, że chciałem się przygotować i nawet zacząłem nagrywanie w takiej czarnej, najbardziej szatańskiej bluzie, jaką mam. Ale no niestety ona za bardzo się nie nadawała, ponieważ nie było widać kształtu tego oto cuda. Prawdziwe życie. Musiałem założyć specjalnie moją cytrynkową bluzę, żeby jakoś ten korpusik tutaj ładnie było widać. A swoją drogą, jakbyście chcieli dokonać zakupu jednej z bluz, którą ja noszę, znaczy nie, że moją, ale chcielibyście tego typu bluzę, to zapraszam Was również na Ja noszę dres, a przekierowanie znajdziecie również w opisie pod tym filmem. Ale wracamy do tematu gitary. Otóż wiele osób na YouTubie, na TikToku zwłaszcza, pytało się o moje opinii na temat tej gitary. No wiecie, ja też czasami bywam szyderczy w tych tematach i zawsze odpowiedziałem, że jest brzydka i w ogóle takiej gitary nigdy nie chcę mieć. No ale ja znam Wasze potrzeby, znaczy ja wiem, że możecie mieć inne potrzeby niż ja, więc postanowiłem podejść do tematu profesjonalnie i po prostu omijając fakt kształtu i koloru, który mi się zupełnie nie podoba, po prostu przedstawić Wam moją recenzję tej gitary jako ogólnie instrumentu do grania, omijając wszelkie możliwe gusta wizualno-mechaniczne. No, kto nie wie, jest to gitara typu Warlock. Wiadomo, że ten skrót WL, no to skądś się wziął. Tani odpowiednik od Harley Bentona, ale to naprawdę tani, przecież ta gitara kosztuje w tym momencie 500 zł, więc śmiech finansowy. No ale no, ja wiem, że parę osób tego typu kształcik lubi mieć i wygląda to dla niektórych mega fantastycznie, a dla niektórych nie. I bardzo dobrze, niech każdy gra na czym chce i gra co chce i to jest super. Słuchajcie, gitara z dwoma humbuckerami, teoretycznie są one nazwane jako high gainowe, więc powinny mocno grzmocić. Gryf klonowy, standardowy, mamy tutaj łączenie główki, tak, ponieważ główka jest pod kątem, więc takie coś wypadałoby zrobić. Podstrunica, z czego jest podstrunica? Wygląda na jakiś palisander, powiem Wam szczerze, chociaż mówiąc szczerze nie sprawdzałem. No laurel, no to jest tego typu drewno. 24 progi, więc naprawdę tutaj teoretycznie można do tego 24 progu dosięgnąć. No to, co jest często polecane w gitarach dla początkujących, zwłaszcza do grania metalu, czyli stały mostek typu Tune-o-matic, nie ma tutaj żadnej wajchy i to jest akurat fajny in plus. Prosta kontrola, czyli głośność, ton, no i trójpozycyjny przełącznik,
który Wam zaprezentuję za chwileczkę, ponieważ no, domyślam się, że mogą nie wszyscy wiedzieć, o co tutaj gaman. Klucze w układzie 6, czyli są wszystkie w jednej linii. Czy ja tutaj coś więcej jeszcze muszę powiedzieć? Bo tu, że profil gry szyjki jest C, to myślę, że to dla większości nie ma większego znaczenia. Co Wam mogę powiedzieć, to grubość gryfu. Gitara jest tutaj cieniutka. Wręcz bym powiedział, że mi odpowiada. Jakbyście mi dali tą gitarę na ślepo, żebym ją wymacał, to bym powiedział pewnie, że jest całkiem przyjemna. A potem bym, jak zobaczył, nad czym gram, ewentualnie się przeraził. Ale to jest też ważne. To jest też ważne, że tu jest całkiem spoko. Jaki tu jest radius? Nie napisali, jaki jest radius. Ja zmierzę potem ten radius przyrządami, ale myślę, że będzie dość płasko, czyli nie wiem, 12 cali, może 16. Natomiast grubość gryfu 22 mm max. Przy pierwszym progu. A, to są te inch na milimetry. Ło, 21,67, mówiłem Wam. U góry 25. Tak, macie rację, bo dużo się rozszerza tutaj. Tak, tutaj jest dużo grubsza. Tu jest 25. No, 25 tam i pół czy 6. No i cóż, ja jeszcze Wam mogę na dzień dobry o tym instrumencie powiedzieć. Wiadomo, jest to totalna budżetowa. Ja wyjąłem ją z kartonu, nastroiłem i tak, progi nie wystają. A nawet jakby komuś wystawały, to nie jest jakaś wielka tragedia, którą można ją całkiem to szybko obejść. Nawet mi się całkiem przyjemnie udało ustawić wysokość strun tutaj, więc egzemplarz sam w sobie fajny do zaakceptowania. Może powinienem to na końcu powiedzieć, ale może nie dotrwacie. Pamiętajcie, każdą gitarę, którą kupujecie ze sklepu, warto, aby ktoś właśnie ustawił. Nawet czasami trzeba ustawić właściwie zawsze menzurę, żeby gitara stroiła, wysokość, napięcie gryfu, czasami trzeba podpiłować siodełka, czasami trzeba jakąś ingerencję zrobić, więc dlatego też chociażby możecie kupić tą gitarę bezpośrednio na Thomanie. Link do tego znajdziecie w opisie, a są też sklepy, które zajmują się sprzedażą takich gitar i w ramach jakiejś tam marży doliczają jakąś tam koszt obsługi, aby tą gitarę przygotować, abyście mieli poprawny instrument, prawda? No, to do tego jeszcze sobie wrócimy. Natomiast ogólnie powiem Wam, że nie ma tragedii. Znaczy, to jest w porządku instrument. To nie jest instrument pod tytułem kosz, że to się nie nadaje. Można go doprowadzić do stanu ugrywalności bez większego problemu. Przynajmniej tą sztukę, którą mam tutaj. No i teraz sobie ją troszeczkę posłuchajmy, jak to tak naprawdę gra. Struny są 9,42, więc nie do końca pode mnie. To jest barwa przystawki przy mostku. Obie. No i może lekko nie stroić, ale swoją drogą będę w trakcie tego nagrania używał dropa, czyli takiego urządzenia do przestrajania, aby nie musieć gitary przestrajać, tylko on mi zrobi wszystko za mnie, więc teraz sobie robię wszystko w dół o 2. Teraz jeszcze niżej zrobiłem.
ale ja wiem, że wy chcecie tak naprawdę przesterek, więc włączam teraz klasyczny przester i jestem na wzmacniaczu Lany i RT Studio. Pamiętajcie, że jeszcze wybór barwy wzmacniacza to jest już drugi temat w całej tej naszej zabawie. Ja używam Lany i RT Studio w tym momencie. Powiem wam, że jak na gitarę za 500 zł, to do ujęcia przyjemnie bardzo. Wiesz, że wam teraz bardziej punkuje niż metaluje. Dobra, teraz faktycznie zrobię tego dropa w dół. Swoją drogą mogliby zrobić taką gitarę, pewnie ktoś zrobił, tylko taką masowo produkowaną właśnie dla metalowców, gdzie są tylko na przykład 2 struny, nie? Bo tak jak to co teraz gram, to jest jedna góra 2 struny, no czasami 3, tylko no to śmiesznie wyglądało na scenie, ale fajnie to by wyglądało, no bo po co komu solówki? Solówki są dla lamusu. Zrobimy jeszcze niżej. Że nie jestem metalowcem, wiecie, no mi to tak się trochę prędzej wygłupia, niż wam tutaj jakieś mądre rzeczy. No, to nie. Ale mogę zrobić takiego dropa prawdziwego. Więc przy urządzeniu jestem na C. Zabawą z dropem jest to, że mogę przełączać i grać to samo, ale będzie się zmieniało. Nie, powiem wam, że
nie spodziewałem się, wiecie, coś takiego, że jak ja nagrywam materiał, to wytwarza się taka aura emocjonalno, nie wiem, muzyczno, metafizyczna i nawet często piszecie o tym, że jak nagrywam na jakimś instrumencie, który mi nie leży, to się ten film po prostu ciągnie jak nie wiadomo co, leje, tak to jak leci krew z nosa, co? To jakieś takie, no wiecie, no że flaki z olejem, o to chodzi. Natomiast mam wrażenie, że tutaj jest coś pozytywnego, mimo że ona jest paskudna wizualnie, to gra mi się na niej całkiem przyjemnie i nawet mam fan, bawię się, ale dlaczego? Po pierwsze, jest wygodna, w sensie, patrzcie, leży mi na kolanach, nie spada, w sensie można ją położyć, jest tutaj to takie wcięcie, na przykład na fałce bym się strasznie męczył i to już jest lekka dekoncentracja. Gryf tutaj w dole, gdzie najwięcej gram, jest przyjemny, wygodny, dobrze wykończony, więc no gra się przyjemnie i te przetworniczki, kurde, powiem wam, że w tej gitareczce dają radę. A, jestem na dropie. Co jeszcze jest na dropie? To jest na dropie jeszcze. Jakoś pomierdałem to, ale jakoś tak to szło, nie? Jeszcze było... Piszcie, czy wiecie co to za numery. Nie, naprawdę przyjemnie się gra, ale teraz przestroję się. Wiecie, ja ogólnie nie lubię stwierdzenia gitara do metalu. Jaka jest gitara do metalu? No gitara do metalu jest taka, że bierzesz gitarę i grasz. No to jak wezmę, to się nie nadaje do metalu? Sprawdźmy. No i co? Czy ta się nadaje do metalu, a tamta się nie nadaje? Czy też było ok? Pamiętajcie, że tutaj też kwestia, że tu są najprawdopodobniej ceramiczne magnesy, tam są Alnico 5, no ale no to już niech każdy sobie gra na czym gra. Ktoś może grać thrash metal na różowej gitarze, ktoś może grać jazzik na czymś takim i nie gra. Słuchajcie, czy ja coś jeszcze mam wam do powiedzenia w tym temacie? No mogę jeszcze coś zagrać, a może włączę jakiś podkład bębnowy, perkusyjny, prymitywny i do tego coś po prostu poimprowizuję.
Dobra, i tak na do widzenia jeszcze motyw, bez którego film jest niepełny, czyli... A drogi! Jeszcze wam mogę zagrać czołówkę. Powiem wam, że tyle się wzbieraniałem, teraz to jest piękny dowód na to. Ja wam oficjalnie teraz się przyznaję, że nie mogłem na tą gitarę patrzeć, stwierdziłem, że jest mega kiepska i w ogóle zła, ale to nie jest zły instrument. Za 500 zł wiadomo, wymaga troszeczkę tam jakiegoś pokręcenia śrubeczkami w różnych miejscach, także to już wasza decyzja, czy chcecie kupić bezpośrednio na Thomanie, czy chcecie kupić gdzieś już ją wstępnie gdzieś tam przygotowaną, ustawioną do grania, bo może się okazać sztuka z Thomana naprawdę fajna, ale może się okazać taka, że nie jest fajna, albo może się okazać taka do zwrotu. To też może być. Także ja ewentualnie zapraszam do siebie, jakby ktoś chciał ochotę kupić i no tak ta seria będzie wyglądała. Czyli tego chcieliście tego, dostaliście to. Kolejne gitary na pewno te, które będziecie, o te, które będziecie mnie prosić, się pojawią. Natomiast pamiętajcie, że zawsze łatwiej jest mi wydać 500 zł, żeby kupić gitarę do nagrania materiału, niż jak czasami prosicie o gitary dużo, dużo droższe. Więc no, to nie jest wcale takie łatwe. Natomiast jeżeli lubicie moją twórczość, chcielibyście mnie wesprzeć w tym wszystkim, to pamiętajcie, właśnie robiąc zakupy z Thomana, chociażby tej gitary, czy z czegokolwiek innego, z linków, które znajdziecie bezpośrednio pod filmem. I nawet nie o to chodzi, że musicie kupić ten konkretny produkt, tylko po prostu wrzucacie do koszyka swoje rzeczy, ale potem przekierowujecie się przez któryś z moich linków, robicie dalej płatność, a ja otrzymuję od Thomana wsparcie za rekomendacje. Także tak możecie również mi podziękować. Chociażby z tego będę miał środki, żeby móc kupować kolejne gitary i wam prezentować. No i zapraszam też do zapoznania się z platformą Patronite. Możecie być patronem kanału, mieć chociażby wcześniejszy dostęp do publikowanych treści, różnego rodzaju niespodzianki, spotkania. Wszystkiego sobie tam możecie się dowiedzieć. A ja oczywiście dziękuję patronom kanału, czyli tym, którzy już w tym momencie również mnie wspierają poprzez tę oto platformę. Mega, mega wam dziękuję i to wy jako pierwsi obejrzeliście ten materiał. A również przypominam o wypożyczalni muzycznegraty.pl i o moim sklepiku Muzyczne Graty. To jest malutki sklepik, ale parę, myślę, że przyjemnych gitarek tam znajdziecie. No i chociażby ta gitara najprawdopodobniej miałem ją odesłać z powrotem, ale ląduje na wypożyczalni. Jakby ktoś chciał sobie taką gitarę wypożyczyć, to może wypożyczyć, żeby utwierdzić się w tym, co ja się utwierdziłem, lub w czymś innym, bo to wiecie, jaki człowiek, taka opinia. Także mimo wszystko tą sztukę sobie chyba zostawię. Nie spodziewałem się, że będę miał takiego paskuda. Swoją drogą tam jeszcze jest taki inny dziwny kształt, więc myślę, że też te gitarki kupię i zrobię wam materiał, bo też mogą być całkiem niezłymi odpowiednikami lub zamiennikami tej gitary. A link do kupienia dropa, czyli tego urządzenia, którym przestawiałem gitarę w trakcie tego testu, no to też oczywiście znajdziecie w komentarzu i opisie. Bardzo polecam. Spoko urządzenie. Słuchajcie, ja wam dziękuję serdecznie. Pamiętajcie, nawet każda łapka w górze, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz pod tym filmem, obojętnie jaki, może być to, co jedliście dzisiaj na obiad, albo jedziecie na wakacje, albo jak się wasz pies nazywa. A najlepiej opowieść gitarowa, czy oglądanie tego kanału wam coś pomogło, czy dzięki mnie podjęliście decyzję jakąś odnośnie gitary. Wiecie, to jest naprawdę niesamowite, że w dzisiejszych czasach możemy kupić grywalny instrument za taką kwotę.
Niesamowite. I to jest ok. To jest ok. Bo są gitary, które nie są ok. Ale to jest ok. To jest w porządku. W tej kategorii cenowej. O, pamiętajcie, w tej kategorii cenowej jak najbardziej. Można się nią powygłupiać i całkiem przyjemnie spędzić czas. To by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć i pa. I na koniec słynna melodia. Zrobimy dropa tylko, żeby było lepiej.